Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać i przepraszam, że mnie widać. Tradycyjnie napiszcie na czacie, czy wszystko jest ok. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę inaczej zaczęliśmy, ponieważ szykujemy się do 50 streama, a od 50 streama będzie w ogóle masa nowości, masa zmian i w ogóle masa innych masowych rzeczy. Słuchajcie, napiszcie koniecznie na czacie, czy wszystko jest ok, czy wszystko słychać. Ja zauważyłem rzeczywiście film, który poprzedził moje pokazanie się na tym niesamowitym ekranie. Był źle wykadrowany, ale to pracujemy nad tym. Już niedługo będzie więcej wideo, więcej wodotrysków w streamach. To znaczy, mogłoby być, ale słuchajcie, mam dla was dwie wiadomości, obie są złe. Pierwsza zła wiadomość jest taka, że to ostatni chyba stream mój z wami. Słuchajcie, jestem obrzydliwie, skandalicznie, nieodwołalnie, bezgranicznie chory i pomimo, że nie brakuje mi humoru i pomimo, że wcale nie wyglądam tak źle, zresztą koleżanki z pracy mówiły, że nawet jak jestem chory, to fenomenalnie wyglądam, ale słuchajcie, jest naprawdę bardzo źle. Więc te kolorki, które ja mam, to jest tylko kwestia tych bardzo dobrych świateł. W rzeczywistości wyglądam makabrycznie źle. Przepraszam, ja wypiłem morze syropu przeciwko kaszlu, więc mam nadzieję, że wam tu nie będę kwękał i prychał i zdychał, ale słuchajcie, jest naprawdę kiepsko, dlatego dzisiejszy stream będzie wyjątkowo krótki, ponieważ umieram, naprawdę jest źle. No ale słuchajcie, ja nie mogłem odwołać dzisiejszego streamu, dlatego że jak to tak odwołać środowy stream, to już musiałbym naprawdę raz w historii to się przydarzyło i nie chciałbym, żeby więcej się to powtórzyło. Ten tydzień w ogóle jest wyjątkowy dla was też, bo mamy 2 streamy aż w tygodniu. Wczoraj przecież był stream z Michałem z kanału Kobilitaria. Więc jeżeli ktoś z was go nie oglądał, jest już dostępny na naszym YouTubie. Natomiast napisy z tłumaczeniem pojawią się z minimalnym opóźnieniem, dlatego że my naprawdę wyjątkowo ciężko pracujemy nad przygotowaniem nowego katalogu handlowego. Nowego, dużego, obszernego katalogu handlowego, który zostanie opublikowany prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia. A na pewno w okresie targów w Kielcach, dlatego że wybieramy się na targi w Kielcach i w związku z tym są największe targi zabawek w Polsce. W związku z tym mamy naprawdę bardzo wiele pracy, opracowujemy wszystkie zestawy, wszystkie kolekcje i tak dalej, i tak dalej. Więc wybaczcie małe opóźnienie z napisami do wczorajszego streamu. Do dzisiejszego streamu też pewnie napisy pojawią się dopiero z jakimś minimalnym opóźnieniem, pewnie jutro albo w piątek. No dobrze, słuchajcie, bo ja nie chcę przedłużać, bo mam dla was naprawdę bardzo dużo niespodzianek, które wam wszystkie chciałbym dzisiaj pokazać. Słuchajcie, 2 jeszcze ważne komunikaty. Pierwszy temat. Dziś miałem ogłosić wyniki konkursu filmowego, który ogłosiliśmy niedawno. Natomiast słuchajcie, zasypaliście nas materiałami. O ile zdjęcia łatwo jest ocenić, wystarczy je po prostu obejrzeć, o tyle filmy jest trochę trudniej ocenić, bo przepraszam, filmy jest dużo trudniej ocenić, bo trzeba je po prostu obejrzeć. I to zajmuje trochę więcej czasu, dlatego dziś nie będzie wyników konkursu filmowego. Wyniki konkursu pewnie ogłosimy na najbliższym streamie albo wcześniej w naszych mediach społecznościowych. Także wszystkich uczestników bardzo przepraszam. Wytrzymajcie jeszcze chwilę z wynikami. Chcemy bardzo sprawiedliwie i dokładnie ocenić wasze publikacje. No, nie ma sensu rzucić okiem i powiedzieć, a to dobre, to do niczego, nie? Tym bardziej, że poziom był całkiem wysoki i naprawdę było dużo fajnych prac. No dobrze, moi drodzy, no nie, orety. Naprawdę dziś nie jest dobrze, że tak jak
Wyglądam naprawdę dobrze. Ale nie, słuchajcie, jest naprawdę źle. Jestem naprawdę bardzo chory. U nas choróbsko krąży po firmie, dlatego że my byliśmy na targach w Norymberdze i tam sporo osób się przeziębiło, sporo osób się... no też ze zmęczenia, bo byliśmy tam przecież w sumie 8 dni i było tam naprawdę sporo pracy. No, słuchajcie, wczoraj w biurze, jak zacząłem kaszleć i kwękać i prychać, to po prostu najpierw chcieli mnie wrzucić i utopić w żelu antybakteryjnym, a później musiałem iść do domu, bo już naprawdę było kiepsko. No dobrze. Widzicie, więc z narażeniem zdrowia i życia dziś streamuję dla Was jak zawsze w każdą środę o 19. Dobrze, słuchajcie, bo ten wstęp jest naprawdę trochę przydługi, a tak jak mówiłem, mam dzisiaj dla Was sporo niespodzianek. O, moment. O, słuchajcie, mam takie pudło dla Was dzisiaj. To pudło jest pełne skarbów i niespodzianek i zrobimy dzisiaj unboxing tego pudła. Będę je otwierał. Słuchajcie, tak, tutaj są różne napisy, targi w Norymberdze, więc możecie zgadywać, co tam będzie, czy co tam jest w zasadzie. Ja miałem w planach to przygotować wcześniej, ale pomyślałem, że będzie bardziej atrakcyjnie, jeśli zrobię to na żywo, na streamie, rozpakuję i pokażę Wam zawartość tego niesamowitego pudełka. Oczywiście, słuchajcie, będzie dzisiaj seria pytań i odpowiedzi, więc na koniec będziecie mogli oczywiście zadawać pytania, a ja będę na nie odpowiadał. Słuchajcie, tu jest dużo folii bąbelkowej. Folia bąbelkowa sobie idzie. O, co my tu mamy? Słuchajcie, mamy podstawkę z jakąś tabliczką, ale nie powiem na razie, co to za tabliczka. Ja tu potrzebuję trochę więcej miejsca. Ja sobie tutaj poprzestawiam trochę moje rzeczy. O, wróciłem. I to pudełko postawię tutaj, będzie mi łatwiej po nie sięgać. O tak, delikatnie, słuchajcie, patrzcie na to. No, możecie zgadywać, co to takiego. Piszcie na czacie. Ja tu będę delikatnie. Trzeba być bardzo ostrożnym. O tak. O tak. No i co to takiego? Ślicznie. No już możecie zgadywać. O, tu się poprzesuwało. Już pewnie niektórzy odgadli, co to takiego. O, teraz jeszcze tylko tyk, pyk, tutaj ciach. O, jest. Proszę. Moi drodzy, tak, to jest prototyp. Chyba wszyscy zgadli, tak? Oczywiście to jest prototyp modelu F18, naszego pięknej F18, którą pokazywaliśmy już na targach w Norymberdze. Teraz możecie ją zobaczyć na żywo. Tutaj, może tak ustawię, tak. O. Spójrzcie, jaki piękny model, tak żeby nieładnie też było widać. No, tą folię tutaj, niech będzie sobie. Słuchajcie, to jest wydruk 3D, w związku z tym on jest matowy, nie jest przeźroczysty. Tu oczywiście nie ma też oklein, a w zasadzie nadruków, które tutaj powinny się pojawić. Natomiast spójrzcie, to jest też wydruk 3D pomalowany. Tutaj jest sporo klocków, jest tak naprawdę wydrukami 3D, bo one jeszcze nie istnieją, dopiero zostaną wydane. Natomiast spójrzcie, jak ten model wygląda. No, tutaj jest od dołu, może od spodu Wam pokażę. Spójrzcie, tu jest wygładzony bardzo ładnie. Tymi płaskimi płytkami konstrukcyjnymi, tak zwanymi blaszkami. Niektórzy na to mówią blaszki. I tutaj jeszcze pokażę, proszę. Tak. Także ci z Was, którzy nie byli w Norymberdze na targach, którzy nie widzieli filmów z Norymbergi, które serdecznie polecam, które możecie zobaczyć na naszym YouTubie. Tak wygląda prototyp samolotu F-18 z serii Top Gun Maverick. Zaznaczam, że to jest dopiero prototyp. Finalna wersja będzie dostępna wkrótce. W katalogu znajdziecie, najnowszym katalogu, który szykujemy dla Was, znajdziecie więcej informacji. Ja go już odkładam. Niech on sobie tutaj wyląduje.
A tymczasem sięgam po kolejne modele. Co wy na to? No to zobaczymy, co my tu mamy. 146 osób na streamie, jak miło. Jak miło, dobrze. Patrzę dalej, słuchajcie. O, wyciągam następne cuda. O, właśnie! To robimy konkurs. Słuchajcie, bo ja obiecałem spontaniczne konkursy, więc robimy konkurs. To co by tu było do wygrania? O, na przykład tę figurkę. Ta figurka z naszej serii Vietnam War trafi do osoby, która jako pierwsza odgadnie, co za model wyciągnę teraz. Odpowiem, że to są nowości z targów w Norymberdze, więc pierwsza osoba, która zgadnie, otrzyma tę figurkę. Jeszcze po angielsku. Guys, if you want to win this figure, you may you can try to say what I will show you right now. Tak, słuchajcie, ja też tam były propozycje, żeby prowadzić tego streama po polsku, po angielsku, już próbowałem, ale słuchajcie, ja mogę zwariować. Mówił równocześnie po polsku i po angielsku, do tego jeszcze napisy, więc wszystko wskazuje, że trzeba będzie w ogóle podzielić i robić 2 razy w tygodniu streamy, jeden po polsku, drugi po angielsku, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo tak to ciężko. Dobrze, słuchajcie, ja wyciągam model, uwaga, o, co to jest, co to takiego, o, proszę, jest pięknie zagumkowany, zabezpieczony, owinięty w folię bąbelkową, więc zaraz się dowiemy, co to takiego. Ale tu wszyscy zgadują. Słuchajcie, zwycięzcę ogłoszę dopiero po streamie, bo ja nie mam okazji patrzeć, chyba że któryś z moderatorów sprawdzi, kto jako pierwszy odpowiedział prawidłowo na pytanie. A pytanie brzmiało, co za model rozpakuję. W zasadzie co sam nie wiedziałem, bo tak sięgnąłem pod najbardziej zafoliowany model. Tutaj zdejmujemy. One są naprawdę świetnie zapakowane. Sam je pakowałem w końcu, więc nie powinna im się zdać krzywda w podróży. O proszę, a co my tu mamy? No to akurat takie trafienie. O, proszę. Takie, jakie ładne, jaka ładna ślicznotka. Proszę. To jest prototyp, który w zasadzie już możecie kupić w naszym sklepie internetowym, jest już dostępny w sprzedaży. Ale proszę, jaki pancer ładny. I słuchajcie, te gąsienice po prostu fenomenalnie chodzą. Fenomenalnie. On już jest w sprzedaży, jego już możecie zamawiać, możecie go kupować, więc w zasadzie to takie trafienie. Natomiast tutaj widzicie, można go otworzyć. Tutaj jest taka skrzynka. Świetny model. No ale to recenzję tego modelu widzieliście m.in. u Kobikowskiego, więc w zasadzie nie będę się rozwodził nad nim. Ale uwaga, bo słuchajcie, bo ja tutaj to mam fajne rzeczy. O! Tego to jeszcze nie widzieliście na streamie, więc czas pokazać. Słuchajcie, zestaw 3-figurkowy Afrika Korps, Deutsche Afrika Korps. Spójrzcie, to jest pierwszy z żołnierzy. O, poprosimy o zooma. Widzicie, to jest strzelec górski niemiecki. Przepraszam. On tu ma szarotkę piękną na ramieniu nadrukowaną. No i przede wszystkim spójrzcie uwagę na nadruk na korpusie. Może go tak tutaj. Spójrzcie na nadruk na korpusie. Może tak pokażę bardziej. O, widzicie? Jest szarotka na ramieniu. No i ma nadrukowany przede wszystkim zasobnik do ciężkiego karabinu maszynowego, do MG-ty, no i kaburę do pistoletu. No i słuchajcie, nowa MG-ta. O, nowy ciężki karabin maszynowy i nowa taśma amunicyjna.
Zwróćcie uwagę na to, że te naboje są drobniejsze, takie mniejsze. No, ciężki karabin maszynowy też jest bardziej w skali, jest po prostu pomniejszony, więc myślę, że jest idealnie. Dobrze, spójrzmy dalej, co my tu mamy jeszcze. O, tu akurat się nakrycie głowy opadło, ale tu mamy jeszcze takiego w tym zestawie fajnego snajpera. O, niemieckiego. Z bardzo fajnym, nowym nadrukiem również munduru w wersji piaskowej, w wersji tropikalnej. Zwracam Wam uwagę na to, że są inne podstawki, innego koloru, tak specjalnie pod Afrykę. No i jest karabin Mauser w wersji snajperskiej, są gogle, no i hełm bez nadruków, dlatego że takiego piaskowego przepraszam, hełmu jeszcze nie było, a Niemcy często też używali właśnie tych hełmów bez kalek w Afryce, czyli bez tych nadruków bocznych. No i ostatnia figurka z zestawu trzyfigurkowego, czyli również żołnierz piechoty Deutsche Afrika Korps, konkretnie strzelec górski, czyli też ma nadruk szarotki na ramieniu, ale ma inny kolor, bo ma mundur tropikalny, więc jest szarotka na innym kolorze, więc do wyboru do koloru. I spójrzcie, jeszcze zupełna nowość, na czapce jest nadrukowana szarotka, ponieważ strzelcy górscy na czapkach tropikalnych nosili takie szarotki metalowe albo czasem naszywki. No i bardzo fajne takie okulary przeciwpyłowe, przeciwpiaskowe, takie. To nie są gogle, tylko to są właśnie takie okulary. Tak to wygląda. No dobrze. No i tam jest jeszcze zestaw 3 worków z piaskiem. Więc tutaj mamy komplecik. Sobie odłożę go. No i zobaczmy, co ja tam dalej wyjmę z tego pudełka. No, kto zgadnie? Kto zgadnie, co to teraz za model? O, teraz taki duży. Chociaż nie jest w sumie taki duży. Ciekawe, kto tu odgadnie, chociaż to już nie będzie zgadywanie konkursowe. Konkursy sobie odłożymy na nieco później. Co ja tu mam? O, słuchajcie. Już rozpakowuję z folii. O, proszę, tutaj. Już tam coś prześwituje, już coś tam widać, jakieś gąsienice chyba. Ciekawe co to. Uwaga. Jaki ładny. Słuchajcie, co ja tu mam. O, jakie śliczności ładne. Jakie ładne śliczności. Spójrzcie na tego aniołka. Możecie go z bliska zobaczyć, proszę. Proszę, jaki piękny, jaki śliczny. Jak tu, słuchajcie, gąsienice w nim chodzą po prostu jak złoto. Jest tak leciutko, po prostu ojej, bajka. Nie, naprawdę jest, słuchajcie, nieźle. Patrzcie jak to chodzi wszystko. Tak małym paluszkiem nawet poruszam. Od góry taki śliczny, popatrzcie. O. I tutaj wszystko otwierane jest, proszę. Tu zablaszkowane. No słuchajcie, ten model to jest skarbnica po prostu klocków. Spójrzcie, tutaj są blaszki powsadzane, te płaskie. Oczywiście ruchoma lufa. Oj, piękny jest ten model. Piękny. Taki z tyłu. Oczywiście same nadruki, żadnych naklejek. Tu jeszcze są. O, momencik, bo tutaj chyba o czymś zapomniałem. Tak.
Dobrze, no, o, już powpinane wszystko. No spójrzcie, no śliczny jest, prawda? Komu się podoba, niech pisze na czacie, że jest fajny. To już jest finalna wersja z nadrukami pięknymi. Dużo fajnych klocków. No, dla tych z Was, którzy lubią piaskowe modele, no to jest po prostu skarbnica klocków do innych konstrukcji, do przebudowania modelu. Oczywiście tutaj zwracam uwagę na to, że cała wanna jest również w kolorze piaskowym, tak jak chcieli fani. Robimy modele w pełni w kolorze. I tu jest taka naklejka, bo to jeżeli modele wysyłamy na targi, bo to akurat z targów w Norymberdze, to każdy model ma naklejkę naklejoną, żeby było wiadomo, co to za model, żeby się nie pomylić, nie pogubić. No i słuchajcie, tutaj też taka figurka też z nieco innym nadrukiem, nieco inna wariacja. Dobrze. No to ja go odkładam już. I sięgam po następny model. Słuchajcie, bo to nie koniec atrakcji. Tutaj będzie dzisiaj dużo skarbów. O, ale tu akurat będzie łatwo zgadnąć. Też już bez konkursu, ale to już chyba od razu na pierwszy rzut oka widać, co to za model. A to może go zostawimy na koniec, co? Ja go na koniec zostawię. To taki największy smakołyk. Słuchajcie, tu nie są żarty, to są finalne modele już w takiej wersji, w jakiej będzie można je zakupić, więc już z nadrukami, bez żadnych jakichś roboczych naklejek, bo czasem jest tak, że jak nie mamy jakiegoś nadruku, a są targi, no to trzeba zrobić jakąś taką roboczą naklejkę na przykład. O, a co my tu mamy? A proszę. Tutaj też jest taka mała ślicznotka. O, tutaj akurat sprzętów sporo jest, więc muszę je wysypać. Kolejny skarb. Tada! Popatrzcie, jaki ładny. I tu chodzi działo w lewo, w prawo, do góry, na dół. Jest także to nie tylko w pionie, ale też trochę w poziomie chodzi. O, zobaczcie. Od góry tak to ładnie wygląda. Tam widzicie, jest wnętrze trochę odwzorowane. Są naboje. Tutaj jest skrzynka otwierana, proszę. Takie słodkie maleństwo. Prawda? Dobrze. No i ja sobie go odkładam. A tu jeszcze figurki. To pokażę Wam jeszcze figurki. O, proszę. Są dwie figurki w tym zestawie. Proszę. No i lecimy dalej. Sięgam po kolejne skarby. Co my tu mamy dalej? A ja widzę 174 osoby na streamie. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, bardzo Was dużo. Kolejny skarb. Dobrze, popatrzcie. Tu tak wygląda. Rozpakowywuję go. To słuchajcie, wszystko prosto z Norymbergi przyjechało, z targów w Norymberdze. Specjalnie dla Was. To słuchajcie, pomysł był taki, żeby to zapakować i już tam do kartonów, żeby jechało na targi w Kielcach, które niedługo będą się odbywać, ale ja powiedziałem non possumus! To po łacinie, albo you shall not pass! Tak jak Gandalf we Władcy Pierścieni powiedziałem, nie dam, zabieram na streama, nie ma gadania, fani chcą zobaczyć na żywo, więc proszę bardzo. Jesteście także dzisiaj wyjątkowo zaspokojeni, że się tak wyrażę, tymi nowościami, bo tych nowości będzie sporo jeszcze dzisiaj. A tutaj słuchajcie, tu będzie coś naprawdę ślicznotka taka. Ojej, jakie to piękne.
Patrzcie na to. Spójrzcie na ten model. Tak go pokażę od przodu. Spójrzcie, jak jest odwzorowana w ogóle tablica rejestracyjna. Ona jest taka poszarpana, taka zamazana lekko. O, może zooma złapię. O, widzicie? To nie jest taka jednolita tablica, tylko ona jest taka nie do końca wyraźna właśnie momentami, żeby była tak odwzorowana właśnie możliwie jak najlepiej. O, widzicie? Spójrzcie. Tak wygląda. Proszę, z drugiej strony. Jeszcze od tyłu. Tu oczywiście są same nadruki. Słuchajcie, spójrzcie na to. Wszystko to jest nadrukowane. Tablice rejestracyjne, te drzwi. Wszystko nadrukowane. I co my tu mamy? I patrzcie, jak jest wnętrze odwzorowane. Tu jest radio. Tu jest radio z nadrukiem. Widzicie? No i ciężki karabin maszynowy, ten w nowej wersji z przodu, tak fajnie odwzorowany. Widzicie, to jest oczywiście ruchome wszystko. No i jak Wam się podoba? Tutaj wszystko chodzi ślicznie. Co, ładny? Same nadruki, żadnych naklejek. Powiedzieliście, że nie chcecie naklejek, no to nie robimy naklejek. Mam nadzieję, że Wam się to podoba, że tego chcieliście, tak? Nie chcieliście naklejek, proszę bardzo, same nadruki. No fajny jest, fajny. Dobrze. I tu figureczka jeszcze. Znajomy korpus teoretycznie, bo nadruk jest znajomy, ale to jest ten duży korpus, ten większy. Także jest jakby każda wersja jest wykorzystana. Myk do środeczka. No i słuchajcie, mamy jeszcze jeden model do rozpakowania. Model, który chyba model, na który chyba najwięcej osób czeka. Proszę. No to go rozpakowujemy. No to już łatwo się domyśleć, co to takiego. Pojazd dowodzenia. Tak zwany mamut. Już go rozpakowuję. I idzie do Was. Ostrzegam, słuchajcie, że tutaj zachwytom nie będzie końca, dlatego że ten model jest po prostu fenomenalny. Fenomenalny. Przepraszam, muszę przepić. O rety. Tutaj muszę wysypać parę rzeczy. Tak. Tu muszę tak zrobić. Dajcie mi chwilkę, bo to trzeba go ogarnąć. On był zapakowany. O! Jest! No dobrze. Uwaga. Nadciąga mamut feldmarszałka Rommela. Spójrzcie na to cudo. Tu oczywiście wszystko zamykane. Patrzcie. Patrzcie na ten przód w ogóle, jak to ciężko było odwzorować w ogóle, żeby ten kształt się udało, ale nasi projektanci to miszcze i naprawdę no, to, co zrobili tutaj, oczywiście ruchome koła. Dużo osób mówiło, chcemy ruchome koła, proszę bardzo. Przepraszam. Tak wygląda z boku. Tutaj są odwzorowane te charakterystyczne takie rolety, które tam były zainstalowane. I zwróćcie w ogóle uwagę, jak jest ten bok zrobiony. Słuchajcie, to nie jest, ani jednej naklejki tutaj nie ma. Popatrzcie. Ani jednej naklejki. Tam była masa hejterów, którzy mówili, naklejki złe. No i w sumie mieli rację. Ja też bardzo nie lubię naklejek, wolę nadruki. Spójrzcie. Spójrzcie, jak to jest odwzorowane. Ten charakterystyczny szlaczek, który był na tym pojeździe,
jest zrobiony z klocków i dopiero tutaj na drzwiach jest nadruk. A to wszystko jest po prostu zrobione z klocków. Popatrzcie. No po prostu, no mistrzostwo świata to jest. Podobnie z drugiej strony. Popatrzcie. Ani jednej naklejki. Ani jednej. No i jeszcze tył. Spójrzcie, jak to wygląda. Tu oczywiście są otwierane drzwi. O. Tu jeszcze taki łańcuch jest w ogóle nadrukowany, zobaczcie. Otwierane drzwi, można je tutaj bardziej otworzyć w ogóle, tak na maksa. Tu również są otwierane drzwi. Też widzicie, oblaszkowane to jest wszystko. Tu także. No i teraz najlepsze, uwaga. Patrzcie się. Robię pyk. Tutaj jest zdejmowany dach i odwzorowane wnętrze. Tak wielu było fanów tego, by odwzorować wnętrza. Proszę bardzo, jest wnętrze odwzorowane. Są fotele. Widzicie? Cały wóz dowodzenia. Tam są. Tu jeszcze brakuje chyba nadruków wszystkich, ale tu już popatrzcie się, tutaj są na przykład tam radia nadrukowane, zegary różne. Od środka tak to wszystko wygląda. Ciężki jest ten model, bo tu jest napchane klocków. No ale chyba Wam się podoba, tak? Napiszcie w komentarzach, oczywiście tradycyjnie na czacie, jak Wam się ten model podoba. Kto na pewno ma w planach go mieć w swojej kolekcji. O, tu zamykam go, proszę. Tak wygląda. Jeszcze może od spodu go pokażę. O. Już niedługo będzie można go zamówić. Już niedługo trafi do Waszej kolekcji. No fajny jest, naprawdę jest fajny, słuchajcie. Ale to jest kawał klocka, to jest naprawdę ciężkie. Więc co, mam nadzieję, że się podoba, tak? To co? No bo mówiliście, że nie lubicie naklejek, że nadruki super, naklejki B. No to proszę bardzo, cała kolekcja tylko z nadrukami, z żadnymi naklejkami. Mam nadzieję, że to Was satysfakcjonuje, ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec atrakcji. Jeżeli myślicie, że to koniec, to się grubo mylicie. Bo ja mam dla Was jeszcze tutaj kilka niespodzianek małych. Bo tak, w zestawie z Mamutem Romla będą jeszcze takie skrzynki i kanistry, które będzie można położyć na dach, bo tam na dachu były one wożone. I teraz tak, tu będzie kilka jeszcze ciekawostek. O, po pierwsze, w zestawie będzie taka bardzo wyjątkowa figurka z wyjątkowym nadrukiem. To jest strzelec górski, spójrzcie, tradycyjnie. O, czyli jest szarotka na ramieniu. No ale co najważniejsze, słuchajcie, popatrzcie na ten nadruk na ustach. Może zdejmę te gogle. O. Nadruk na ustach ma nadrukowaną taką chustkę. Może zdejmę całkiem te gogle. O. Spójrzcie. O. Widzicie? Ma nadrukowaną taką chustkę na ustach, bo no w Afryce trzeba było często zakładać chustkę na usta właśnie, żeby nie łapać do ust tego pyłu, tego piachu, który tam wiatr często nawiewał. Więc taki bardzo rzadki, wyjątkowy nadruk. Ten nadruk będziecie mogli wykorzystać tej główki do wielu innych sytuacji, na przykład, nie wiem, jakbyście chcieli zrobić jakiegoś chirurga polowego na przykład, to też idealnie taka maseczka po prostu na twarz, no fajnie. Ale to słuchajcie, to wciąż nie koniec atrakcji. Tutaj kolejna figurka, z której ja osobiście jestem bardzo dumny, to jest nowa wersja sanitariusza w wersji tropikalnej, tak? W mundurze tropikalnym. On ma podobny korpus do tego, który był w Fordzie, natomiast jest nieco inny, bo tam jest ten nadruk jest nieco zmieniony. Nie ma przede wszystkim tej
koalicyjki tak zwanej, czyli tego skórzanego paska, więc ma cały czerwony krzyż widoczny. No i co najważniejsze, słuchajcie, nowy hełm, w sensie z nowym nadrukiem, na środku hełmu. Niemcy bardzo często w ten sposób malowali hełmy właśnie, że były pomalowane całe na biało i na górze był czerwony krzyż, po to, że po prostu w sytuacji, kiedy sanitariusz się schylał do rannego, było wtedy widać ten krzyż. Tymczasem jeżeli krzyż na przykład był tylko z przodu, no to jeżeli sanitariusz był pochylony i tam ratował rannego, to po prostu było widać tylko hełm, więc czasem się zdarzało, że ktoś do niego strzelał. A tak było wiadomo, że to jest sanitariusz i że nie powinno się do niego strzelać. Ma oczywiście też opaskę na ramieniu, na białą z czerwonym krzyżem, więc taka fajna figurka. Ona będzie bardzo rzadka, ona będzie w zasadzie dostępna chyba tylko w tym zestawie, więc jestem przekonany, że będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. No i słuchajcie, i ostatnia figurka z tego zestawu, chyba najbardziej oczekiwana, najważniejsza w zasadzie. I ostatnia figurka, słuchajcie, oto przed Wami feldmarszałek Rommel, proszę, z lornetką. Tą lornetkę opuszczę, może żeby nie zasłaniał nadruków. Spójrzcie, może przysłonię lekko, o. Wysokie buty nadrukowane, cała czapka zadrukowana i ślicznie zadrukowany korpus. No, to będzie na pewno bardzo rzadka figurka. Jestem przekonany, że ona będzie dostępna tylko i wyłącznie w tym zestawie. No, więc dla wszystkich... O, moment, bo coś z zoomem tutaj. Halo? O. Coś mi ten zoom przestał łapać ostatnio, wiecie? Jakoś taki jestem rozmazany. No. Halo? No nie, coś z tym zoomem się podziało. No dobrze. Więc bardzo rzadka figurka. Będzie dostępna na pewno, znaczy raczej na pewno tylko w tym zestawie i w żadnym innym. No dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się ta prezentacja podobała. Ja mam jeszcze naprawdę, mógłbym Wam tutaj przez 2 godziny gadać, no ale widać nawet, że taki czerwony jestem. Więc no, chyba z tych prezentacji na dziś to tyle. Naprawdę nie czuję się dobrze. Moi drodzy, zanim przejdziemy do szybkiej takiej serii pytań i odpowiedzi, mam dla Was taki pomysł, propozycję. No poważnie rozważam, żeby rzeczywiście podzielić streamy i robić osobno streama po angielsku, osobno po polsku, żeby były 2 streamy w tygodniu, dlatego że no tutaj dużo widzów mówi, że i pisze, że chcieliby, żeby streamy były po angielsku. Część znowu mówi, że chce tylko po polsku, bo nie rozumieją angielskiego. No, statystyki YouTube'a mówią, że 92% widzów to osoby używające języka polskiego, więc pytanie, no, czy robienie streamów dla zaledwie kilku lub kilkunastu osób anglojęzycznych ma sens. Natomiast żeby to ocenić, stworzymy specjalną ankietę. Będziecie mogli się tam wypowiedzieć ostatecznie, jak Wy proponujecie, żeby jakie rozwiązanie zastosować. No a my tak zrobimy. Bo był pomysł, żeby na przykład streamy w środę były po polsku, a w piątki robić takie krótkie, dosłownie 3-minutowe podsumowanie, taki filmik w języku angielskim. No ale też inni narzekają znowu, że jednak by chcieli, żeby te streamy były po angielsku. No my robimy te napisy do streamów, ale no, trzeba podjąć jakąś decyzję. No my chcemy na pewno też zwrócić uwagę na nasze produkty dla klientów z zagranicy, w związku z tym no, trzeba będzie podjąć jakieś decyzje. Mam nadzieję, że Wy, fani, nam w tym pomożecie, no bo to w końcu te streamy są robione dla Was, więc to tyle. No dobrze. Moi drodzy, jeszcze z ciekawych informacji, ja przypomnę, że orientacyjne daty premier naszych produktów znajdziecie
w naszym katalogu internetowym, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. My aktualnie pracujemy nad nowym, pełnym katalogiem handlowym, który no, dosłownie wkrótce, czyli pewnie jeszcze w lutym pojawi się w wersji online. Tam będą poprawione, uzupełnione, zmienione niektóre rzeczy. Pojawi się też część modeli, których nie zapowiadaliśmy, więc to będzie taka aktualizacja po prostu naszego katalogu. W związku z tym, że my po prostu przygotowujemy się do targów w Kielcach, międzynarodowych targów w Kielcach. Ja przypomnę tylko, że targi w Kielcach to również impreza B2B, czyli impreza dla biznesu, tam nie ma w zasadzie wejścia, nie ma wstępu dla osób postronnych, dla zwykłych fanów, no ale prawdopodobnie będzie taka okazja, bo prawdopodobnie będzie można wygrać specjalne zaproszenia. No ale to na ten temat dowiecie się wszystkiego na naszych mediach społecznościowych. Słuchajcie, ja zaczynam tracić kompletnie głos, więc ja nie wiem, kiedy będę musiał przerwać tego streama, bo naprawdę nie jest, słuchajcie, nie jest dobrze. Czy biedny Arturek ma gorączkę w ogóle? Jest naprawdę kiepsko. No dobrze, ale słuchajcie, bo obiecałem wam pytania i odpowiedzi, więc szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. I jeszcze jedno, ja przypomnę, że rozwiązanie konkursu filmowego będzie wkrótce, prawdopodobnie na najbliższym streamie, ale może wcześniej. Przypomnę, że to jest 49 stream, więc następny stream będzie 50, więc to będzie specjalny jubileusz, trzeba będzie coś fajnego zorganizować. Natomiast zgubiłem wam tak, co ja chciałem powiedzieć. Nie wiem, w ogóle mamy różne fajne pomysły i myślę, że będzie fajnie. Dobrze, czas na pytania i odpowiedzi. Więc wy zadajecie pytania, ja odpowiadam, ale słuchajcie, 3 pytania jakieś fajne i 3 odpowiedzi i koniec. I ja sobie idę spać, bo czy nie spać, pracować, ale bo no nie czuję się dobrze. Ojej, strasznie tutaj zaspamowaliście. Kasztan pisze, pokaż Karla Gerata, ale nie, na razie Karla nie pokażę, prototyp gdzieś tam pojechał. Nie mam go tutaj. Adi pyta, czy będą jakieś akcesoria, gadżety do wygrania lub kupienia, breloki, długopisy, etykiety z logo Kobi. Myślimy o koszulkach, myślimy bardzo intensywnie o koszulkach, tylko nie takich koszulkach Kobi, takich jak mają pracownicy i współpracownicy Kobi, ale takich fanowskich, po prostu fajnych. Myślimy o tym, myślę, że coś wymyślimy. Karel się pyta, kiedy pojawią się w zestawach nowe wzory pocisków. Nowe wzory pocisków pojawią się bardzo niedługo. One już w zasadzie chyba były pokazane w nowym katalogu handlowym. Czy planujecie mniejsze okręty w skali 1 do 300 typu niszczyciele? Pyta tankowiec. Bardzo niewykluczone, że tak. Bardzo niewykluczone, że tak. Natomiast na razie skupiamy się na tych dużych. Kiedy pierwszy prototyp w skali 1 do 48? Pyta Jarflfr. Kiedy pierwszy prototyp? No w zasadzie już jest gotowy. Wersje takie w formie renderów też już są opracowane. W Mielcu już tam coś pewnie mają. No więc pewnie niedługo coś pokażemy. Słuchajcie, naprawdę fajnie te modele wyglądają. One na pewno nie jakby przejmą tych modeli w tych skalach, które są dostępne teraz. To są modele wydane jakby z główną ideą taką, żeby były niedrogie, żeby po prostu zawierały niewiele klocków, żeby to był taki dobry wstęp do kolekcjonerstwa klockowego. Oskar Podstawek, mówię, że będziecie w Warszawie na targach, czy chodzi o Comic-Con? Między innymi chodzi o Comic-Con, to znaczy na Comic-Conie w Warszawie prawdopodobnie się wystawimy, jeszcze nie wiadomo, ale to się wkrótce okaże. Natomiast chodzi też o targi w Nadarzynie, które jakby też w hali Ptak Expo się odbędą, tam też planujemy się pojawić. Natomiast na temat szczegółów wkrótce dam znać. Przepraszam, ale słuchajcie, naprawdę tracę głos. Aha, czy będzie konkurs dzisiaj jakiś zapowiedziany? Słuchajcie, no kurczę, no tak, no jeszcze nie rozwiązaliśmy tego konkursu filmowego, ale ja w sumie no, mówiłem, że konkurs dzisiaj jakiś fajny będzie. Więc słuchajcie, ogłaszam konkurs.
Dla tych nieanglojęzycznych to teraz, dla tych, którzy nie znają języka polskiego, dowiedzą się tego z napisów, ale też ogłosimy to na grupie dyskusyjnej. Zadanie jest bardzo proste. Zbudujcie Kobi. Zbudujcie Kobi. Co to oznacza? Zbudujcie fabrykę Kobi, biuro Kobi, sklep Kobi, Toysbox, coś związane nie z zestawami Kobi, tylko z marką Kobi, z firmą Kobi. Niech to będzie jakieś nawiązanie do naszej firmy, najlepiej w formie jakiejś dioramy. Zróbcie zdjęcia i wrzućcie na naszą grupę dyskusyjną Kobi Fans, oznaczając odpowiednimi hashtagami, które się pojawią w opisie do zapisu z dzisiejszego streamu, więc taki konkurs robimy. Ogłoszenie wyników pewnie będzie za tydzień również. A nagrody jakie? No myślę, że przynajmniej taki fajny miks klocków, to będzie taka podstawowa nagroda, a pewnie coś fajnego jeszcze tam dorzucimy. Więc taki konkurs. Zbudujcie coś związanego bezpośrednio z firmą Kobi, czyli makietę fabryki, biura, jakiegoś naszego sklepu, Toysbox, czegoś. Coś takiego związanego bezpośrednio z firmą Kobi. Więc taka mała odskocznia od czołgów, samolotów i wojny. No dobrze. Moi drodzy, no nie, tych pytań naprawdę tutaj jest, o rety. Tych pytań jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Kiedy pójdziesz w końcu do lekarza? Ja nie lubię lekarzy, bo zawsze to się kończy tak, że jak idę do lekarza, to się okazuje, że przyszedłem z przeziębieniem, a wychodzę z nowotworem. I słuchajcie, nie żartuję. Ja wiem, że to tak brzmi niefajnie, ale miałem już brzydkie, przykre sytuacje z lekarzami. W sensie lekarze są super, tylko ja to jestem taki, że jak jeżdżę samochodem, dopóki koła nie odpadną. No więc na razie się nie pcham do lekarza. No słuchajcie, mnie wiecznie łapią infekcje, bo ja wiecznie jestem zalatany, zziajany, nie jem, nie śpię, tylko streamuję, więc łapią mnie choróbska. Poza tym, no słuchajcie, mam daleko do pracy, to znaczy mam niedaleko, ale długo dojeżdżam, więc czasem jest tak, że jadę 1,5 godziny do pracy, czasem 2 godziny, a czasem 2,5 nawet mi się zdarzały takie sytuacje, więc często tracę 3, 4, 5 godzin dziennie na sam dojazd i powrót do domu. Więc w tym metrze tam ludzie kaszlą na mnie, w autobusach ludzie kaszlą, ja dotykam tam tych rurek, tych foteli. I dlatego ja chyba jestem bez przerwy chory. Więc i zawsze w biegu, zawsze tam spóźniony, więc chyba dlatego po prostu taki wiecznie jestem chory. Bardzo trzymam kciuki za naszych dzielnych budowniczych, którzy budują most przez Wisłę. Jak w końcu zbudują, były plotki jakieś, że w sierpniu, a słyszycie jak ja mówię, jak stara baba. Jak wybudują w końcu ten most przez Wisłę z Wilanowa na Wawer, to będzie bajka wtedy, bo będę do pracy dojeżdżał w trymiga. Ale to dopiero podobno w sierpniu, a pewnie jeszcze później. O rety, słuchajcie, nie, koniec tego dobrego, ja będę musiał kończyć dzisiejszego streama, i tak to już trwa prawie godzinę, a ja słuchajcie, naprawdę ja już kompletnie nie mogę mówić, zresztą słyszycie, jest naprawdę kiepsko. Więc ostatnie pytanie i kończymy ten dzisiejszy wyjątkowy stream. Przypomnę, pokazywałem dzisiaj całą masę modeli prototypowych, finalnych w zasadzie już, między innymi z Deutsche Afrika Korps, z tej nowej serii. W każdym razie zdrowie mistrzu, bo środa bez ciebie to nie to samo, a zdrowie najważniejsze, pisze Smith84. Bardzo dziękuję, to naprawdę bardzo miłe. Słuchajcie, to 49. stream w historii Kobi, więc
w zasadzie już od roku regularnie w każdą środę o 19 streamuję, więc jest mi z tego powodu bardzo miło, że zbliża się 50. okrągła rocznica streamów. To naprawdę fajnie, że ta nasza społeczność się tak fajnie rozwija, że was przybywa na Instagramie, na Facebooku, no i te streamy cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. No słuchajcie, ja w tej chwili 139 osób na streamie, więc naprawdę bardzo ładny wynik. 139 osób ogląda film, na którym, transmisję na żywo, na którym gość gada o klockach, więc w ogóle więc to jest fajne. Natomiast słuchajcie, no plany są jeszcze bardzo duże, chcemy naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić, bo ta rozbudowa społeczności to jest naprawdę bardzo istotna sprawa. Bardzo fajnie jest, jak fani są też aktywni, jak coś robią, no bo to w końcu nie tylko klocki do zabawy, to nie tylko modelarstwo klockowe, ale to po prostu fajne hobby, gdzie można też poznać fajnych ludzi, bo dzięki klockom Kobi ja na przykład miałem przyjemność poznać masę fajnych ludzi na eventach, przez internet i to jest fajne i też wielu z was z pewnością już się jakoś tam zaprzyjaźniło, nawet po prostu przez internet, nie widząc się wcześniej na żywo z innymi fanami Kobi. To jest fajne i tego się będziemy trzymać. To fajna pasja po prostu i tyle. Konrad pyta, co myślisz o koronawirusie. Nie gadajmy nie na temat. To nie jest temat dzisiejszego streamu. Tak, no dobrze. Słuchajcie, wystarczy na dziś. Ja już odpływam. Jest naprawdę kiepsko. Jutro raczej chyba też nie dam rady iść do pracy, więc będę pracował zdalnie. Ale to też jest jakby taka zaleta, że akurat tutaj mam naprawdę fajne warunki, bo tutaj to studio jest takie duże, w którym ja pracuję, więc tu jest też, można się skupić, jest fajnie. Fajny fotel, jest fajne biurko, suwane, tak, o. Teraz jest jeszcze tak wysoko, a teraz, o proszę, prawie jak z drona, nie? Dobrze, moi drodzy, kończąc. Zbliża się 50. stream, w związku z tym ja planuję jakieś spore zmiany, bo ta idea się przyjęła, tak? Podoba wam się, na co wskazuje frekwencja, to jak gadam o klockach, że w każdą środę. Natomiast no, nie można stać w miejscu, trzeba iść do przodu, w związku z tym mam pewne pomysły na to, co zmienić, co polepszyć, co być może ulepszyć. Mam nadzieję, że te zmiany wyjdą na dobre. Jeżeli macie jakieś pomysły na to, co zrobić, żeby było fajniej, żeby było weselej, żebyście się świetniej bawili, żeby więcej jeszcze osób oglądało te streamy, piszcie w komentarzach pod zapisem dzisiejszego streamu. Odwiedzajcie naszą grupę dyskusyjną Kobi Fans na Facebooku. Ona jest do waszej dyspozycji, więc jeżeli macie jakieś pomysły, rady tak dalej, piszcie o tym. No i gorąco zachęcam was do odwiedzania naszego Instagrama. To naprawdę dla nas bardzo ważne, żebyście lajkowali, komentowali nasze posty. Słuchajcie, bardzo was o to proszę. Mówię zupełnie serio. Weźcie sobie to do serca. Naprawdę nam na tym zależy, że jeżeli publikujemy coś fajnego w internecie, napiszcie komentarz, że wam się to podoba, że jest ok. Albo jeśli wam się nie podoba, napiszcie, dlaczego wam się to nie podoba. Ale dawajcie lajka, żeby było widać, że ktoś to czyta, a tym samym wy nam pomagacie, bardzo nam pomagacie zwiększać zasięgi. Po prostu te materiały docierają do większej grupy osób i dzięki temu ta społeczność fanów Kobi się zwiększa, nam sprzedaż rośnie, a kiedy nam rośnie sprzedaż, to sprzedajemy więcej modeli, więc możemy wydawać po prostu więcej dla was i więcej fajnych rzeczy. Przypomnę jeszcze, że w najnowszych modelach od Kobi w instrukcjach na ostatniej stronie zaczęły się pojawiać listy klocków, szczegółowe listy klocków zawierające liczbę danego klocka oraz jego identyfikacyjny numer, więc już w serii Africa Corps znajdziecie te informacje w instrukcji. No dobrze. Moi drodzy, ja naprawdę
Naprawdę nie mam siły. Naprawdę umieram. I ostatnia sprawa na koniec. Skupcie się. Moi drodzy, moi drodzy, bardzo by się przydał drugi Artur do streamów. Myślę bardzo poważnie o tym, żeby zwiększyć liczbę publikacji internetowych poświęconych hobby, więc jeżeli uważacie, że macie dobrze gadane, jesteście weseli, fajni, ludzie chcieliby was słuchać, piszcie do mnie bezpośrednio na klockimałpakobi.pl, piszcie maila, ewentualnie zgłaszajcie się na Facebooku. Jeżeli myślicie, że moglibyście pomóc przy tym, żeby w internecie coś więcej się działo, jeżeli myślicie, że moglibyście być taką osobowością internetową, no to zapraszam. Dawajcie znać, bo może byśmy coś fajnego zrobili, żeby było więcej, fajniej i weselej. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam jeszcze raz wszystkim. No słuchajcie, no jak ja mam kończyć streama, jak mi tutaj cały czas 119 osób mi teraz stream ogląda, nie mam streama kończyć, nie? O red. Nie, bo słuchajcie, bo ja się śmieję, bo plany były takie, że ja miałem streamować po 15 minut, max 15 minut góra i koniec, nie? Tymczasem no te streamy się przedłużają, są coraz dłuższe, no bo no jak ja mam kończyć streama, jak mi liczba widzów rośnie, nie maleje, tak? W momencie, kiedy się ludzie nudzą, nie chce im się już oglądać, no to wyłączają streama nara, nie? A ja tu patrzę, no ponad 100 osób dalej ogląda. No dobrze, nie, ale słuchajcie, kończmy na dzisiaj, naprawdę, ale bardzo wam wszystkim dziękuję, naprawdę, Kobi ma najlepszych fanów na świecie. Yeah. Jesteście naprawdę super i to, co się dzieje w naszej grupie dyskusyjnej Kobi Fans, to też głowa mała, naprawdę. Te materiały, te modele, które tam publikujecie, są super, ta społeczność rośnie, więc jest naprawdę fajnie. Dobrze, słuchajcie, koniec na dziś. Naprawdę nie mam siły już. Tyle z mojej strony. Jeszcze pożegnalny, nie, to pytają, co ja tam piję. Soczek, słuchajcie, soczek zwykły. Żegnam się z wszystkim, z wami wszystkimi. Dziękuję jeszcze raz za streama. Do zobaczenia. Cześć.